Słuchajcie, czy każdy człowiek na świecie musi zostać rodzicem? Nie. Jak to jest? Nie. No, moim zdaniem nie musi, bo na przykład gdyby ktoś nie chciał być rodzicem, to byłby złym rodzicem dla dziecka, jeśli nie chciałby mieć dzieci. I to już byłoby lepsze, żeby ten człowiek nie chciał być rodzicem, bo nie ma niczego gorszego od rodzica, który nie kocha swojego dziecka. Bo na przykład nie trzeba urodzić dziecka. Do tego nie potrzebować mężczyzny, ale żeby, było takie, Ale jakie było pytanie? Chce być rodzicem. A, dobra. Czy każdy musi być rodzicem? Właśnie nie musi być. Właśnie nie musi być, jak nie chce, to nie musi właśnie, bo to się nie robi same. Do tego potrzeba właśnie męża. No chyba, że się przygarnia, ale do tego potrzeba męża, żeby zrobić dziecko. A jak ktoś nie chce dziecka, to przecież nie musi, bo on sam robi dziecko dzięki... Aż się boję, co powiesz. Dzięki... Ja powiem. I na przykład jest taka dziewczyna z jakimiś rozpuszczonymi włosami czy czymś w płaszczu jakimś się pyta, później dostaje, później jest rozmowa o pracę, dostaje na przykład albo nie dostaje, a jak nie dostanie to szuka następnej, a jak cię zatrudnił to pracujesz Ale na przykład. to nie jest o pracy. Na przykład wiesz... Czy każdy chce być rodzicem? To nie jest o A, pracy. okej. Wszystko mówisz o pracy. To są pytania o dziecku. Ale bardzo dobrze mówi. Tyle, że nie na temat. Nie szkodzi. Co najbardziej denerwuje rodziców? Że dziecko na przykład ściska zęby, albo że bije koleżankę, kolegów, albo że może to wkurzyć rodziców, że dostało pałę. Jak dziecko kłamie, moim zdaniem. Jak dziecko na przykład kogoś okłamie. Bo moi rodzice nie zwracają uwagi na ten tak, że dostałaś pałę, to jesteś głupia. Nie, według nich, jakbym dostała pałę, nie dostałam, to dla nich oznaczałoby to, że po prostu muszę więcej ćwiczyć. Że to byłaby dla nich taki jakby znak, że muszą ze mną ćwiczyć. No, rodzice ciebie rozumieją po prostu. Sami też dostawali pały. No pewnie. Co najbardziej denerwuje rodziców? W czym rodzice najgorzej sobie radzą? Czy w ogóle coś takiego jest? Ze zrozumieniem mnie. To jest najgorszy problem, bo rodzice po prostu nie potrafią nas zrozumieć. Kiedy chcę coś im powiedzieć, to oni mnie nie rozumieją. Po prostu. Nie wiem czemu, A co ale... to znaczy, że was też nie rozumieją rodzice? Macie takie poczucie, że nie zawsze przynajmniej was rozumieją? Co to są za chwile? Co to są za momenty? Że im jest nam przykro trochę, że my coś rodzicom mówimy, a on mówi na przykład mama, oczywiście to przykład. Tak naprawdę nie było tego, że przykład. Ja mówię tak, mama, bo ja dzisiaj dostałam 6 i bla bla bla. No nie, no jakby nie chce mi się mówić, bo jakby nie wiem sama. No i coś tam mówię mamie, a mama mówi za chwilę córciu, tylko dokończę serial albo zrobię sobie kawę. No i dziecko jest przecież przykro, jak nie rozumie rodzic. No dobrze, ale może rodzic Że potrzebuje zrobił czasu coś dla fajnego siebie. i zrobił coś pięknego, on nie teraz, bo patrzę, dłubię w telefonie. To w takim razie, co jest dla rodziców najważniejsze, waszym zdaniem? Jak wy to czujecie? Jak wy Telefon. to widzicie? Koleżanka ma rację.